Uczniowie często w trakcie nauki matematyki zastanawiają się, dlaczego przyda nam się ona w życiu codziennym. Często myślimy, że matematyka to tylko skomplikowane działania, nudne wzory i trudne zadania, które nie przydadzą nam się w życiu codziennym. Czy jest to jednak aby na pewno prawda? Najbardziej powszechnym zastosowaniem matematyki jest gotowanie. Matematyka tutaj ma kilka zastosowań. Po pierwsze, dzięki niej możemy odmierzać składniki potrzebne do przygotowania dania. Chcąc na przykład przygotować tylko część porcji, matematyka pomoże nam w obliczeniu odpowiednich proporcji. Możemy również obliczyć koszt przygotowania dania, oszacować czas potrzebny na jego przyrządzenie oraz obliczyć kaloryczność w nim zawartą. Drugim najpopularniejszym zastosowaniem matematyki jest planowanie i zarządzanie budżetem. Często w sklepach znajdziemy różnego rodzaju informacje dotyczące promocji. Na przykład przy zakupie 2 rzeczy trzecia będzie tańsza o 20%, więc już na etapie zakupów jesteśmy w stanie oszacować, ile będziemy musieli za nie zapłacić. Planując budżet, musimy oczywiście odpowiednio zarządzić pewną sumą pieniędzy, aby na wszystkie plany i cele przeznaczyć odpowiednie kwoty. Często w podróżach musimy odpowiednio zagospodarować czas, aby zdążyć na przykład na pociąg, który ma określony rozkład jazdy. Poza tym musimy odpowiednio zarządzać czasem, chociażby zwiedzając czy ucząc się na sprawdzian, aby zdążyć powtórzyć cały materiał. Czy wiedzieliście, że w muzyce również znajdziemy matematykę? Przede wszystkim w nutach, które odpowiadają matematycznym ułamkom. Cała nuta dzieli się na 2 półnuty. Każda półnuta to 2 ćwierćnuty, 1 ćwierćnuta to 2 ósemki, a 1 ósemka to 2 szesnastki. Dodatkowo każdy utwór ma swoje tempo, na przykład 4/4 to znaczy tyle, że w każdym takcie znajdują się 4 ćwierćnuty, co można zresztą przedstawić jako równanie matematyczne. Takie obliczanie długości dźwięków w utworach jest kluczowe dla synchronizacji instrumentów w trakcie grania koncertów oraz dla zachowania równowagi kompozycji. W sporcie oczywiście poza mierzeniem czasów, np. w pływaniu czy liczeniu punktów, np. w siatkówce, matematyka ma jeszcze kilka innych zastosowań, takich jak prowadzenie statystyk i analizy, które pomagają ocenić wydajność graczy i drużyny oraz oszacowaniu szans na wygraną. Taka analiza danych pozwala na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących taktyki gry. Kolejnym przykładem zastosowania matematyki w życiu codziennym są gry, z którymi większa część uczniów ma do czynienia w większym bądź mniejszym stopniu na co dzień. Zarówno w grach planszowych, jak i tych online można spotkać elementy matematyki, ponieważ wiele gier opiera się na elementach losowości, a prawdopodobieństwo odgrywa w nich kluczową rolę. Grając chociażby w kości, gracz musi opracować strategię, ocenić ryzyko na podstawie prawdopodobieństwa, np. czy lepiej rzucić kośćmi ponownie, zostawić te, które się już trafiły, lub czy wymienić tylko kilka z nich. Prawdopodobieństwo tutaj można obliczyć na podstawie ilości kości o określonych liczbach ścian, ilości ruchów i możliwości ponownego rzucenia. Matematyka w medycynie jest używana chociażby przy obliczaniu odpowiednich dawek leku na podstawie wieku, wagi i rodzaju choroby pacjenta. Niektóre leki są podawane w roztworach, zatem ważne jest obliczanie odpowiednich proporcji. Matematyka jest używana także do analizy wyników i podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w dawkowaniu leków.